Witam serdecznie w mojej kuchni. Kolejna słoikówka. Kaczka, a dokładnie 5 kaczek. Całych, w całości oczyszczonych, opłukanych, przejrzanych, czy gdzieś tam jeszcze jakichś resztek pióra nie było. Jeszcze w komplecie odcięte szyjki, ale też pójdą. Nie ma tutaj żadnych podrobów, żołądków, czy też wątróbki. Tych rzeczy tutaj nie ma. Samo mięsko. Włożę w całości do gara. Ułożę tak, żeby jak najciaśniej było, żeby jak najmniej wody do tego dodać. A wody ma być dokładnie tyle, żeby tylko je zanurzyć. Żadnej soli. Dodaję tylko liść laurowy, tak 5-6 sztuk. 1 do 2 łyżeczek ziela angielskiego w całości. I to się musi pogotować. Ile? Pewnie około 2 godziny, ale nie czas jest tu najważniejszy. Najważniejsze jest to, żeby mięso zaczęło odchodzić od kości. Zacznie odchodzić od kości, gotowe. Potem można to już przekładać do słoika i zalewać tym wywarem, który uzyskamy. I jeżeli chcemy mieć pewność porządnej, sztywnej galaretki, warto jest dodać na litr około 2-3 łyżeczki żelatyny. Możemy też nie zalewać, możemy ten cały bulion, który powstanie, wykorzystać jako rosołek i wtedy, czy jakaś baza do zupy, bo będzie znakomita i można to sobie do czegoś innego tam użyć. Wybór należy do Was. Ja to dam z bulionem i ja będę chciał, żeby to było w galaretce i będzie to też w takich większych słoikach, żeby to były takie porządne porcje obiadowe. Przyprawiał będę dopiero później do słoików. Teraz, tak jak powiedziałem, liść laurowy, ziele angielskie. Jest też jeszcze jedna alternatywa. Mięsko po wyjęciu i po oddzieleniu na chwilę do piekarnika na 150 stopni i podpiec po to, żeby je tak fajnie podsuszyć i żeby złapało troszeczkę tego smaczku pieczonego mięsa. Warto. No to zaczynam. Zalewał będę gorącą wodą, ale już nie wrzącą. Jest gar przygotowany i też taką wodą to zaleję. A potem będę utrzymywał na takim naprawdę bardzo, bardzo minimalnym gotowaniu. Dzień powoli mija, ale ja się generalnie tak dużo nie napracowałem, bo większość to było czekanie. No fakt, przy obieraniu mięsa od kości trochę trzeba było podłubać w miarę dokładnie, żeby te kostki się tutaj w tym nie znalazły, a i tak jeszcze wkładając do słoika pewnie na jakąś się natknę. Jak patrzyłem, ta wilgoć, która została po mięsie wyjętym z gara, ona się na tacach mi ścięła w galaretkę, ale to jest kondensat, więc nie będę ryzykował, że jak dodam to, co mam w garze, nie wiem, czy to widać na kamerze, że tu jest taki gar, widać go. Jest tam dość sporo tego wywaru, na pewno mi jeszcze dużo jako baza do zup czy rosołu zostanie na coś, ale na razie włożę do słoików, zaleję tak rzęsiście wywarem, dodam też przyprawy i przyprawy będą najprostsze z możliwych, czyli sól, to są litrowe słoiki, więc pół łyżeczki soli wystarczy na pewno. To mięsko, mimo że ono nie było solone, ale jest całkiem dobre, zwłaszcza teraz po podpieczeniu. Bardzo
przepraszam. Muszę przełknąć. Bardzo mi tutaj soli nie brakuje, ale trochę by się przydało. Także włożę, dodam pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu i myślę, że na przemian sobie pododaję do jednego pół łyżeczki czosnku granulowanego, do drugiego pół łyżeczki tymianku, po to, żeby mieć dwie różne nuty. Z założenia to ma być słoik na taki większy obiad w terenie, czyli od razu mięsiwo, od razu sos zabieram, otwieram, wstawiam do jakiegoś gara, gdzie to podgrzeje, obok gotuję jakąś kaszę czy pęczak, czyli to, co najprościej się w terenie da zrobić, jedno z drugim wymieszać, zabełtać i gotowe, pożywne, smaczne jedzenie. Generalnie o to chodzi. Tak to ma wyglądać. Oczywiście można to zjeść na zimno, jako mięso z galaretką i na pewno jeden w taki sposób otworzę, żeby pokazać, jak to wygląda i pozachwycać się jego smakiem. Mam nadzieję, pozachwycać się, ale to już teraz jest dobre, więc dodając sól i pieprz na pewno będzie jeszcze lepsze. Bo raczej nie będę tego filmu finalizował gdzieś tam w terenie, zwłaszcza, że nie wiem, kiedy w ten teren pójdę. Takie czasy. Ale trzeba być gotowym. Dobra. Nakładam... Aha, zapomniałem jeszcze. Dodam do każdego słoika, w zależności od ilości wywaru dolanego, na pewno nie mniej niż jedną, ale nie więcej niż 2 łyżeczki żelatyny. Po to, żeby mieć pewność, że ta galaretka jednak tu wystąpi. Osiem słoików, woda zagrzana, 8 się powinno zmieścić. To jest po obróbce termicznej. To mięso jest już miękkie, w zasadzie gotowe do jedzenia. Bez przypraw tylko. Więc pasteryzacja wystarczy generalnie jedna. Zwłaszcza kiedy ktoś to będzie chciał przetrzymywać niezbyt długo i w jakichś lepszych warunkach, w miarę chłodnych miejscach. Jeżeli te warunki przechowywania mają być gorsze bądź planowane przechowywanie dłuższe, na pewno 2 pasteryzacje nie zaszkodzą. Więc pierwsza obróbka cieplna i 2 pasteryzacje to jest tak, jakby była potrójna pasteryzacja i powinno to generalnie wytrwać bardzo, bardzo długo. Po wyjęciu z warnika jeszcze gorącego trzeba sprawdzić, czy są dobrze dokręcone nakrętki. Jak nie, to tam będzie takie pst słychać, że się nadmiar jeszcze gazu jakiś ulotnił, to tylko dobrze zrobi słoikom. Spotkamy się za kilka dni, jak to już porządnie wystygnie i zobaczymy, co z tego wyszło. Na razie.
Normalnie bym to zostawił w piwnicy w chłodnej spiżarni do czasu, aż będzie potrzeba, no ale mam obowiązek pierwszą sztukę otworzyć, spróbować i przekazać Wam swoje wrażenia. Tak to wygląda w tej chwili. Widać, że dość spore kawałki mięsa, troszeczkę tłuszczyku, co normalne, przecież to kaczka była, kaczka do chudych mięs nie należy. Zobaczymy, czy mi się to uda otworzyć. No, pięknie pachnie. Można, oczywiście, tak jak mówiłem, można to jeść na zimno. Ja to zaraz spróbuję na zimno, ale też dzisiaj postanowiliśmy, że z tego sobie zrobimy obiad. I gdzieś tam na biwaku, czy w ogóle w trasie poza domem, po prostu bym wstawił ten słoik do gorącego gara, żeby się rozgrzał, żeby się tylko roztopiło. Potem bym to wylał na jakąś kaszę, na przykład gryczaną, czy coś w tym rodzaju. Coś, co jest pod namiotem, czy na biwaku łatwo ugotować, nie stało mi problemu. I byłoby to i szybko, i prosto, i bardzo pożywnie. W domu użyję troszeczkę innych rzeczy, zresztą to już tym się mieszaniem tutaj na filmie zajmować nie będziemy. Pokażę tylko jeszcze, jak takie danie może wyglądać prosto, ale smacznie. A teraz oczywiście trzeba zajrzeć, co jest tutaj w środku z tym. Jeden kawałeczek. Tak to wygląda. Pachnie naprawdę świetnie. Miam. Mięsko kruchutkie. Ono było miękkie, jak już było wyjęte z gara. Odchodziło od kości. Wszystko się pięknie rozdzielało. A teraz jeszcze trochę galaretki do tej pysznej kaczyny. Świetna sprawa. Jeżeli ktoś lubi smak tego mięsa, to będzie naprawdę, naprawdę zadowolony. Ja już się cieszę. Jest dobrze, jest smacznie, można to sobie przyprawić. To jest delikatnie, mało charakterystycznie przyprawione, to nie jest to za mocno, ale można było tych przypraw dać takich, jakie kto chce i tyle, ile ktoś chce zrobić sobie to bardziej z pazurem. To zależy już od wykonawcy. Jak zawsze powtarzałem, kto domowemu wędliniarzowi czy wytwórcy domowych wyrobów zabroni zrobić tak, jak on chce? Nikt, bo to jest wasza robota, wasze pomysły i realizacja waszych receptur. Ja zrobię, tak jak powiedziałem, zaraz z tego obiad, pokażę to jeszcze na zdjęciu, ale z wami się już żegnam. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Wdzięczny jestem za wszystkie subskrypcje. No i zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, hej! Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam.